Odpowiednie nawodnienie organizmu to pierwszy krok do dobrego zdrowia. Niestety, większość z nas prowadzi intensywny tryb życia i mało kto pamięta o piciu optymalnej ilości wody. Gdy dopada nas pragnienie, często stawiamy na słodkie napoje bądź przetworzone soki, a przecież to woda stanowi nawet 70% naszego ciała. Jaką zatem wodę należy pić i jak dbać o jej jakość? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym materiale. Wielu z nas lubi wypić kawę, herbatę lub gazowany zimny napój w upalne dni. Jednak nic nie zastąpi nam czystej, zdrowej wody. To właśnie ona stanowi największy procent naszego organizmu. Z wody składają się nasze tkanki, krew oraz organy, a więc woda to my sami. Odwodnienie naszego ciała może prowadzić do problemów zdrowotnych, m.in. bezsenności, ogólnego osłabienia i gorączki, utraty przytomności czy nawet zagrożenia życia. Odpowiednie nawodnienie zapewnia nam natomiast dobry metabolizm i prawidłowy przebieg ważnych procesów, usuwanie toksyn oraz dobre samopoczucie. Jednak co dokładnie kryje się za pojęciem odpowiedniego nawadniania? Istnieje wiele opinii i badań na temat tego, ile wody powinniśmy spożywać w ciągu dnia. Jedne źródła podają informacje o 2 lub 3 litrach, a inne o 1 ml wody na jedną spożytą kalorię. Innym ciekawym przelicznikiem jest wzór mówiący o 30-35 ml na każdy kilogram ciała dla osób ważących powyżej 40 kg. Wyniki tych wzorów są do siebie bardzo zbliżone, dlatego zazwyczaj mówi się, że rekomendowana ilość wody to 2 litry w ciągu dnia. Jednakże ilość wody, którą powinniśmy pić, jest uzależniona od naszego wieku, wagi, aktywności fizycznej oraz zdrowia. Należy zwrócić uwagę na to, jak aktywnie spędzamy swój czas. Czy większość dnia spędzamy przy biurku w klimatyzowanym pomieszczeniu, czy żyjemy w ciągłym ruchu i tracimy więcej wody. Im aktywniej spędzamy swój czas, tym więcej wody powinniśmy pić. Warto wiedzieć, że ludzki organizm nie ma zdolności do magazynowania wody, lecz na bieżąco ją wydala. Dlatego też tak ważne jest, aby wodę dostarczać regularnie w ciągu dnia i pić małe ilości w krótkich odstępach czasu. Istotną kwestią w temacie odpowiedniego nawodnienia jest jakość wody, którą spożywamy. Picie wody butelkowanej to popularny nawyk. Wielu z nas zaczęło jednak dostrzegać wpływ produkcji plastiku na zanieczyszczenie planety oraz obawiać się niebezpiecznych związków, które mogą być zawarte w niektórych plastikowych butelkach. Coraz częściej decydujemy się zatem na picie wody z kranu. Lecz co, gdy smak lub zapach wody z kranu nam nie odpowiadają? W takiej sytuacji warto rozważyć zakup filtra kuchennego, montowanego pod zlewem, bądź kolumny węglowej na cały dom. W przypadku filtrów kuchennych dobrym rozwiązaniem są wkłady mineralizujące i rewitalizujące wodę, dzięki którym uprzednio oczyszczona woda z kranu nabiera np. właściwości alkalicznych. Jeśli Twoje życie to ciągły ruch, ale starasz się wprowadzać ekologiczne i zdrowe nawyki do swojej codzienności, postaw na butelkę wielorazową. Na rynku znajdziesz mnóstwo butelek z tworzywa przeznaczonego do kontaktu z żywnością, eleganckich bidonów czy designerskich termosów. Jeżeli szukasz naprawdę maksymalnie ekologicznego rozwiązania, naszą propozycją jest butelka Ecoperla EcoBot. Dlaczego jest taka eko? Ponieważ została wykonana z zielonego polietylenu na bazie trzciny cukrowej. To materiał biodegradowalny, wolny od BPA i w 100% możliwy do recyklingu. Sama butelka posiada ujemny ślad węglowy, a w dodatku jest niesamowicie lekka, poręczna i bardzo designerska. Ładne i praktyczne gadżety zdecydowanie chętniej się ze sobą nosi. Odpowiednia ilość przyjmowanej wody, a najlepiej tylko tej najwyższej jakości, ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie, wygląd i samopoczucie. Zatem dbajcie o siebie, pijcie optymalną ilość wody i urozmaicajcie sobie ją świeżą miętą czy owocami. Warto na stałe wprowadzić do swojego codziennego życia zdrowy nawyk picia wody. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Jeśli macie dodatkowe pytania, piszcie na pomoc@ecoperla.pl. Do zobaczenia!